Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony różom. Co prawda był niedawno taki odcinek, ale róże teraz kwitną tak pięknie, że po prostu żal nie poświęcić im znowu trochę uwagi. Więc powolutku przejdziemy do każdego krzaczka róży w moim ogrodzie i zobaczymy, jak teraz kwitną. Tutaj jest róża Hope for Humanity i to jest jedna z róż kanadyjskich. Ona cały czas bardzo ładnie kwitnie. Jedne kwiatuszki przekwitają, natomiast rozwijają się następne i cały czas wygląda właśnie jak taki piękny, czerwony bukiecik. Natomiast tutaj jest różyczka Charles Austin. Piękne bukiety mocno wypełnionych, jasno-łososiowych kwiatów. Duża część już przekwitła, ale płatki bardzo ładnie opadają z przekwitniętych kwiatów, więc nie ma czegoś takiego, że trzeba non-stop chodzić i obrywać. Oczywiście można to oberwać, ale nie jest to konieczne. Tutaj różyczka renesansowa Mary Ann. Kwiaty mają różne odcienie koloru różowego. Teraz się zrobiła ładna pogoda i ona wygląda o wiele lepiej. Przy brzydkiej pogodzie te kwiaty robią się takie lekko jak gdyby podniszczone. Natomiast teraz wygląda ślicznie. I te młodsze kwiaty, które są takie ciemno morelowo-różowe, i te starsze kwiaty, które bledną i mają kolor jasno-różowy. Tu z tyłu rośnie różyczka, prawdopodobnie Apache. To była taka pomyłka w paczce, więc nie jestem pewna. Nieduża różyczka, miałam ją nawet stąd przesadzić, ale stwierdziłam, że niech sobie tu rośnie z tyłu, już nie będę jej męczyć. Natomiast tutaj jest różyczka Astrid Grafin von Heidenberg bodajże. Bardzo ładna, pięknie wypełnione kwiaty i one są tak ułożone, jak gdyby były z 3 kwiatków zrobione. Prześliczna jest. Ta akurat to jest roślina wyhodowana z sadzonki, natomiast roślina mateczna, z której brałam tę sadzonkę, no niestety już uschła i już nie zdobi mojego ogrodu. Natomiast te kwiaty są naprawdę bardzo ładne. Obok rośnie róża Botticelli, która większość kwiatów już ma rozwiniętych, ale cały czas powstają nowe pączki i będzie kwitła bardzo długo. Kiedy przekwitną te bukiety kwiatów, po prostu poprzycinam pędy nad pierwszym takim dobrze wykształconym liściem, który składa się z 5 małych listków. Pomalutku wyjdę z rabaty. I przechodzę do pomarańczowej, takiej pomarańczowo-czerwonej róży. To jest trójka, ma bardzo dużo pąków. Kwiaty cały czas się rozwijają, są duże i takie dosyć trwałe. I teraz przejdę do następnej rabaty. Cały czas kwitną naparstnice. Tak sobie pomyślałam, że w przyszłym roku może część naparstnic przed kwitnieniem przytnę, tak żeby zmusić je do wypuszczenia nowych pędów bocznych i dzięki temu te naparstnice będą mi kwitły dłużej w ogrodzie. Ale to jest pomysł na przyszły rok. Tutaj natomiast jest róża Aleksandra Princess of Luxembourg, która zaczyna kwitnienie. Przepiękne, bardzo duże kwiaty w kolorze jasno-różowym. Wyglądają w ten sposób. Pędy się przewieszają, lekko się pokładają i coś mi się wydaje, że w przyszłym roku będę musiała jej zrobić jakąś taką
podporę, żeby te pędy były bardziej wzniesione do góry, bo tak łukowato wygięte, te główki spuszczone na dół, troszeczkę ich mało widać. I tutaj rośnie różyczka Mulinex, która cały czas też rozwija nowe kwiaty. Sporo już przekwitło. Ona w tym roku się tak wzięła, troszeczkę zaczęła ładniej rosnąć. No i mam nadzieję, że tutaj już będzie jej miejsce odpowiadać. Przeszłam do następnej rabaty z różami. Tu na początku jest taki fioletowy kącik i to jest różyczka Old Port. To jest różyczka Heidi Klum, natomiast tutaj jest Rhapsody in Blue, która już większość kwiatów ma rozwiniętych i trzeba będzie przyciąć te pędy, żeby wypuściła nowe i żeby po prostu zebrała siły na drugie kwitnienie. Natomiast tutaj jest piękna, nieduża różyczka Hanseatic Rootstock, która dopiero niedawno zaczęła kwitnąć i w tej chwili wygląda bardzo, bardzo ładnie. Kwiaty są dosyć duże, jak na różyczkę rabatową i krzaczek tworzy takie żółte słoneczko na rabacie. Jest naprawdę bardzo ładna. Za nią rośnie róża Augusta Louise, która już w dużej części przekwitła. Te kwiaty już są takie dosyć brzydkie i będę musiała je pousuwać, ale jeszcze ma sporo pąków. Tutaj są takie piękne bukiety i jeszcze będzie przez jakiś czas wyglądać ładnie. Natomiast tutaj jest róża Jubilee du Prince de Monaco. Dwie rośliny, które kwitną bardzo obficie. Ja już właściwie zapomniałam, że ona potrafi tak obficie kwitnąć, ponieważ te krzaczki są przesadzone z takiego półcienistego miejsca i tam kwitły o wiele mniej obficie. Natomiast za tą różą rośnie różyczka i to jest odmiana Papageno o takich paskowanych płatkach. Bardzo ładna. I tutaj jeszcze ma jeden taki dłuższy pęd, więc jeszcze będzie ładnie kwitła. Z tyłu jest róża Baroness, która też teraz kwitnie obficie. Bardzo wdzięczna różyczka, ona nie rośnie zbyt wysoko, ale za to kwitnie obficie niemal przez cały sezon. I jesteśmy przy róży Barok, róży pnącej, która u mnie rośnie bez podpory. No to już są ostatnie kwiaty, które się na niej rozwijają, ale cały czas wygląda ładnie. Natomiast obok na rabacie rośnie róża Schloss Deutin, która dopiero zaczyna kwitnienie, zaczynają się dopiero rozwijać te piękne kwiaty w takim kolorze właśnie jasno-łososiowym. Na pędach są bardzo ładne bukiety złożone z pąków i jeszcze będzie długo kwitła. W pełni rozwinięty kwiat tej różyczki wygląda w ten sposób. Bardzo ciekawy, mocno wypełniony kształt kwiatu. I tu jest różyczka, którą będę musiała przesadzić. To jest Amber Queen. Ona jest malutka i tutaj troszeczkę ginie tak między tą Schloss Eutin, a tutaj z drugiej strony ma te moje irysy paskowane i ona tak troszeczkę ginie, więc na jesieni po prostu poszukam jej gdzieś nowego miejsca. Natomiast tu z tyłu jest róża Nina. Jest to jedna z róż renesansowych. Przesunę ten pęd na parstnicy. Jej kwiaty po rozwinięciu wyglądają w ten sposób. Są bardzo duże. Leciutko kremowe, takie prawie białe. No i jeszcze ma dużo pączków. Będzie się rozwijać. Natomiast tam jest róża Artemis. Piękne, białe bukieciki z kwiatów.
I przechodzę do miejsca, gdzie rośnie róża Candy Rain. Bardzo ładna, z dużymi, mocno wypełnionymi kwiatami, które przy pełnym rozwinięciu wyglądają w ten sposób. Śliczna różyczka, bardzo kolczasta. Te kolce są takie zagięte do tyłu i po prostu jak się dotknie gałąź, to naprawdę trudno się od niej odczepić. Ale jest śliczna i bardzo ją lubię i też podobnie jak w przypadku mojej Aleksandry, będę musiała w przyszłym roku dać jej jakąś taką podporę dookoła, coś jak dla piwoni, żeby mi właśnie te pędy się tak nie wykładały. O, na przykład tutaj jest taki piękny pęd z kwiatami i główka jest zwieszona do dołu. No i tak w sumie jej nie widać. I teraz odwracam się i tu mam różę Abraham Darby. Przepiękna róża w takim morelowym, ale morelowo-ciemnym kolorze, która też właśnie kwitnie bukietami. Zostawiłam jej w tym roku na wiosnę taki wyższy pęd, który lekko przygięłam w łuk i dzięki temu ona będzie miała więcej pąków. Natomiast tutaj kwitnie róża Graham Thomas. Zaraz przejdę z drugiej strony. O, z tej strony bardziej widać kolor kwiatów, który jest taki intensywnie żółty. Prześliczna różyczka angielska. W tym roku rośnie dosyć ładnie, ponieważ zrobiłam jej miejsce w bodziszku. Wyrwałam bodziszek dookoła niej i ona w tym roku już tak wygląda dosyć ładnie. W pełni kwitnienia jest róża New Imagine. Przepiękne bukiety kwiatów, które się właśnie rozwinęły na tych gałązkach. Paskowane płatki w kolorze takim biało-bordowym. Z daleka wygląda w ten sposób. Kwitnie bardzo ładnie i bardzo obficie. Piękna różyczka w bardzo mocnym kolorze. I to jest odmiana Fisherman's Friends. Kolor jest taki ciemnoamarantowy. Kwiaty są duże i mocno wypełnione. Za tują w półcieniu rośnie różyczka Folklore o przepięknych, długich pędach. Róża wielkokwiatowa. Ona nie ma zwykle dużo kwiatów. Być może jest to spowodowane tym właśnie, że jest tutaj w półcieniu i w samo południe ona jest osłonięta od słońca, więc ma mniej światła. Być może powinnam ją przesadzić albo wyżej podciąć tę tuję. Natomiast tam dalej jest różyczka taka kremowa, ale nie pamiętam jaka to jest odmiana. Być może jest to Gloria Dei, ale pewna nie jestem. To jest stara róża, która tutaj u mnie jest już jakieś, no nie wiem, ze 25 lat na pewno, ale ona była przesadzana kilka razy. Różyczka Terese Bagnet, która rozwija pojedyncze kwiaty. Pełnia kwitnienia u tej róży już się skończyła i zostały tylko właśnie takie pojedyncze pączki. I tutaj właśnie jest różyczka Jubilee du Prince de Monaco. To są te sadzonki, które rosną w półcieniu. Jest bardzo duża różnica we wzroście. Na różanej rabacie rosną w pełnym słońcu i kwitną o wiele bardziej obficie. Tutaj natomiast kwiatów jest mniej i mają troszkę inny kolor. Są mniej intensywnie wybarwione brzegi płatków. Róża Crown Princess Margherita, która kończy już swoje kwitnienie. To już są ostatnie bukiety, które się rozwinęły. Dużą część już przycięłam, żeby wypuściła nowe pędy, na których będą kwiaty w drugim rzucie kwitnienia. W pełni kwitnienia jest róża James Galway. Rozwinęła już dużo kwiatów i jeszcze ma dużo pąków.
więc będzie kwitła dosyć długo. Mam nadzieję, że nie będzie dużych upałów, wtedy to kwitnienie będzie dłuższe i takie ładniejsze. Z bliska kwiaty tej odmiany wyglądają w ten sposób. Przepiękne, falbaneczkowe, bardzo ładna różyczka. I tutaj jest różyczka Brother Catwell, która też teraz bardzo ładnie kwitnie. To jest właśnie taki moment, kiedy najwięcej róż kwitnie w ogrodzie i można się nimi nacieszyć. Natomiast tutaj róża Eden, która wypuściła trochę takich dłuższych pędów. Tutaj niżej jest jeszcze jeden. Bardzo ładne kwiaty w kształcie takie pomponowe. Śliczna tutaj jest taka rozetka w środku. I kolor bardzo blady róż i taka lekka limonka. Dzisiejszy film kończę piękną różą Eden i zapraszam na następny. Do zobaczenia.